Wanda? Kochanie, zszedłbym poniżej 70 minut. A, powiedz, że jestem wielki. No, wygram te zawody. Na razie, pa. Lera. Angelika szła do pracy. Przed lombardem czekał na nią mężczyzna, który niedawno uratował Marysię przed wpadnięciem pod A, samochód. to pan. Dzień dobry. Dzień dobry, jak córka? Dobrze, to znaczy, no nie dobrze, ale lepiej. Wszystko jest z nią dobrze, to dobrze, cieszę się, nie ma sprawy za pomoc. Ale wie pani, może mi się w sumie pani łatwo zrewanżować. Jak? Chodzi o pani męża. O nie, Czekaj, sekundka, nie przyszedłem się tutaj prosić. puszczaj. Posłuchaj, Sypki mi mówił, że jesteś harda. Nie wkur... mnie, bo nie będę się z tobą cyskał tak jak on, rozumiesz? Wal się. Poczekaj, pojutrze masz widzenie z Jackiem. Przekażesz mu coś ode mnie, dobrze? Czekaj, Nie będę was pracować. dorwę cię jeszcze, głupia ci. Zobaczysz. Straciłam nad sobą panowanie. No ile można powtarzać do tego zakutego łba, że nie znaczy nie? To, że mi nie przylał, znaczyło, że jestem mu potrzebna. Bałam się tego. Dziewczyna pechowego kolarza Staszka zajmowała się wyplataniem pledów z wełny czesankowej. Zarabiała w ten sposób. Mężczyzna widział w tym swoją szansę. Słuchaj, kotku. Potrzebuję kasy. Na co? Uszkodziłem rower, muszę kupić nowe koło. Chyba zwariowałeś, skąd ci wezmę? No, sprzedasz ze 2 pledy, to będziesz miała. Jak będę miała kupca, to sprzedam. Przecież to nie jest takie proste. Przecież wiesz, że to dla mnie jest ważne. Ty zawsze coś masz. Słuchaj, wszystko idzie na bieżące wydatki. W tym wyścigu można wygrać 20 koła. Jasne. Wiesz co, ja zasuwam, a ty bujasz w obłokach. Ja też pracuję. I wszystko wydajesz na rower i wyścigi. Ja nie mam wolnego tysiaka, sorry. Więc mi nie pomożesz. Nie. Dzień dobry. Dzień dobry, panie Ziutku. Szefie, ile za to dostałem? Za to 2 lata w zawieszeniu. Ale ja mówię na serio. Ja też mówię serio. Nie ukradł pan? No skądże, szefie? Przecież to moje. O. Proszę jak goli. No, nie szczególnie. No, czasami nie widać, bo golarz nie w formie, na musiku i ręka niepewna. Dychę dam. Przecież to złodziejstwo w biały dzień. Ona jest warta 4 dychy. Przecież to nówka, no. Przykro mi, panie Ziutku, dychę mogę dać nie więcej. Szefie, no. Mariusz, daj 2 dychy, bo zaraz przyjdzie znowu z nowymi fantami. Jak dostanę 2, to na pewno nie przyjdę. Jak bum cyk cyk. Pan nie, ale pańska żona przyjdzie. Jeżeli się okaże, że to jest rzeczywiście pańska golarka. Faktycznie. Przyniosłem to, co nie trzeba. Do widzenia. Do widzenia. Dzień dobry. Dzień dobry. Dzień dobry. Przyjmiecie państwo coś takiego? Jakie piękne. Pierwszy raz w życiu widziałam taki piękny pled.
Gdybym miała pieniądze, od razu bym go kupiła. Bardzo mi się spodobał. Jakie mięciutkie. To z wełny czesankowej. Jak to się robi? No, normalnie na takich dużych drutach albo rękami. Piękne, naprawdę piękne. To co, przyjmiecie państwo to w zastaw? Oczywiście. No zaraz, ale jak to wycenić? No, normalnie chodzą po 500 zł. Aż tyle? Wełna czesankowa jest dosyć droga. Ale jak to możemy sprawdzić? W internecie może pan sprawdzić ceny. Zaraz panu pokażę. A sam pan to robi? Tak, robię z wełny różne rzeczy. Pledy, dywaniki, narzutki, co kto chce. I co, ma pan klientów? Gdyby pan miał klientów, to nie przychodziłby z tym do Lombardu. No, raz bywa lepiej, raz gorzej. Mam, proszę. No tak, no bo 500 zł za taki kocyk to faktycznie drogo. No to ekskluzywny towar. A dlaczego pan ich nie sprzedaje, tylko daje w zastaw? No, potrzebuję szybko gotówki na moją drugą pasję, kolarstwo. A co, kupuje pan rower? Ja muszę wymienić koło, bo połamałem szprycha, a za 2 dni mam wyścig o puchar prezydenta miasta. Ten facet budził moje zaufanie. Miał tyle pasji. To niesamowite, że potrafił zrobić takie rzeczy na drutach. Żałowałam, że sama tak nie umiałam. To ile pan chce za te pledy? Mam ich 5. Stoją po 500, no to 2,5. No chociaż połowę chcę z tego uzyskać. 700. No nie, no bez jaj. Przecież sami mówiliście, że są świetne. To pójdę gdzie indziej. 1000 ostatecznie. Dobra. Angelika za bardzo dała po sobie poznać, że podobały jej się te pledy. Bez sensu, musiałem dać więcej. Niby 300 to niedużo, ale po co przepłacać? Zadowolony z transakcji w Lombardzie Staszek natychmiast kupił w sklepie rowerowym koło. Jego dziewczyna nie była zachwycona. Staszek, powiedz mi, że to nie za moje pledy. Kotku, nie denerwuj się. Co z nimi zrobiłeś? Spokojnie. Nie sprzedałem, zastawiłem. Zastawiłem? Co to znaczy zastawiłem? No normalnie w Lombardzie. Słucham? Pół miesiąca mojej ciężkiej pracy w Lombardzie? Nie denerwuj się. Przecież wiesz, jakie to dla mnie ważne. Za 2 dni mam wyścig, ja muszę trenować. Chyba chcesz, żebym wygrał, O nie? Jezu, mam gdzieś twój wyścig, oddaj mi moje pledy. Oddam. Wygram i oddam. Ty cholerny samolubie, wiesz, ile mnie to pracy kosztowało? Ale spokojnie, przecież to tylko praca. I nie poszła na marne. Poszła na twoje No przyjemności. po to się chyba pracuje, nie? Jezu, Staszek, dorośli, wreszcie błagam cię, zapłać za jakiś czynsz. Zapłać za remont łazienki, a nie tylko rower i rower. Tak? A w kinie za czyje ostatnio byliśmy? Wakacje kto kupił? Ale ja właśnie o tym mówię, rozumiesz? Przyjemności wydajesz na zabawy i rower, a my brniemy w coraz większe długi. A jeszcze na koniec kradniesz moje pledy. Brawo. Wiesz co? Zjedz dzisiaj na mieście, bo w domu obiadu nie dostaniesz. Maszyna jest w pełni sprawna. Wystarczy. Przepraszam bardzo. No to jestem już z powrotem. Gotówka? To pan ma jeszcze takie sprzęty w domu? No mam. Ile za to dostanę? Tylko proszę, nie 20 zł, bo Grażynka na pewno po to nie przyjdzie. A jak pan wykupi? Się zobaczy, ale potem. Teraz mi jest forsa potrzebna. Dobra, zobaczymy. Działa. Lux torpeda. No dobra, to skoro taki poważny interes, to musimy normalną umowę podpisać. Oczywiście. Hiszpan, piszpan. Ziutek wchodził na wyższy poziom interesów. Spodziewałem się, że szlifierka już u nas zostanie, bo Ziutek nie będzie miał jej z czego wykupić. Dlatego dałem mu za nią 50 zł, żeby nie miał krzywdy. Mężczyzna, który wcześniej zaczepiał Angelikę, kręcił się wokół szkoły Marysi, córki Angeliki i Jacka. Najwyraźniej zamierzał wprowadzić groźbę w czyn. Marysia! Cześć, Marysia. Zaraz przyjdę. Poznajesz mnie? No, widziałam pana przed Lombardem. Gdyby nie ja, wpadłabyś pod samochód, a twojemu tacie to chyba by serce pękło. Zna pan mojego tatę? Znam. I nawet powiem ci, że mam wiadomość od niego dla ciebie. Jaką wiadomość? Tacie było bardzo przykro, że nie było cię ostatnio u niego na widzeniu. Nie moja wina, mama mi nie pozwoliła.
Ta twoja mama to jest dziwna. Widzę, że chce mu tylko zaszkodzić. Pojutrze pewnie też pójdzie bez ciebie. Pojutrze jest widzenie z tatą? Tak, o 14:00. Nic ci mama nie mówiła? Nie, nic mi nie mówiła. To ładnie. Tata prosił mnie, żebym pomógł ci się dostać na widzenie. Przekona pan mamę? To jest chyba niemożliwe, ale wiesz, ona nie musi o wszystkim wiedzieć, o ile umiesz dochować tajemnicy. No ale przecież nie wpuszczą mnie do więzienia samej. Spokojnie. Mam pomysł. Zobaczysz się z tatą. Chcesz? No to jesteśmy umówieni. Tata pytał jeszcze, czy nie możesz mu czegoś przynieść, wiesz, co mu będzie o tobie przypominać. Na zajęciach plastycznych robiły pacynki. To mu zaniosę. Super, to będzie idealnie. Tylko pamiętaj, ani słowa mamie. Do zobaczenia. Hej. A po przerwie Wanda mści się na swoim partnerze. Proszę. Wyczynowy sprzęt? No ale to chyba dobrze. Proszę mi powiedzieć, ile mi pan za niego da? Zadłużonej parze komornik grozi postępowaniem egzekucyjnym. Mamy aż takie długi? Dlaczego ty nic nie mówiłeś? Mówiłam ci, tylko tak nie słuchasz. Ale kłócić się mogą państwo później. Proszę płacić albo dokonuję zajęć. Marysia buntuje się przeciwko Angelice. Dlaczego nie powiedziałaś mi, że mamy widzenie? Ale skąd ty to w ogóle wiesz? Widocznie nie jestem taka głupia. Przed przerwą Angelikę nachodzi kolejny kryminalista nasłany przez Jacka. Kolarz Staszek kradnie pledy swojej partnerki i zastawia je w lombardzie, aby zdobyć pieniądze na naprawę swojego roweru. Wanda robi Staszkowi awanturę o to, że lekceważy jej pracę. Kolega Jacka buntuje Marysię przeciwko Angelice. Ciutek, ty złodzieju! Co jest? Tu jest moja kantówka. Jaka kantówka? Co ty gadasz? Żona mi powiedziała, że pożyczyłeś. Wiedziałem, że cię tu spotkam. To trzeba było mnie telewizora z domu nie kraść. Nie pamiętasz? Sam mi go dałeś. Pijany byłeś. Złodziej jesteś i tyle. Oż ty! Co? Ej, co się dzieje? Spokój. O co chodzi? Ukradł mi kantówkę, u was zostawił. Za karę, łajzo jedna. Pójdę na policję. Nie trzeba na żadną policję. Panie Ziutku, to prawda? A prawda? I dobrze mu tak. No to musimy anulować transakcję, skoro towar jest kradziony. No. Jaki kradziony. Pożyczony, nie kradziony, o. Dobrze, panie Ziutku, zapraszam do lombardu. Nam pan zwróci pieniądze, a koledze kątówkę. Nie chcę tej kantówki, niech mi Ziutek pieniądze odda, co za nią wziął. No to masz i udław się, o. I umowę też. No. No i okej. No jak teraz jesteś przy forsie, to może coś wychylimy razem, co? No i poszli razem. Czesiek stwierdził, że samemu będzie nudno pić. No i kątówka poszła na przelew. Posłuchaj, masz odzyskać moje pledy i nie obchodzi mnie, jak to zrobisz. Wygram wyścig, zgarnę nagrodę i wszystko wykupię. A potem pojedziemy, nie wiem, na Maltę. Ale ja nie chcę jechać na żadne wakacje, ja chcę odzyskać moje pledy, żeby je sprzedać, żebyśmy mieli na życie, rozumiesz? Wandziu, kochanie, pierwsze co zrobię po zgarnięciu kasy za wygraną, to pójdę wykupić twoje pledy. Nie mów mi o tym cholernym wyścigu, już błagam cię, rozumiesz, co ja do ciebie mówię? Wandziu. Ja już, przepraszam cię, ja już nie mam na to siły. Wandziu. Zostaw mnie, bo mnie ubrudzisz tym smarem, zostaw. Dobra, to zróbmy tak. Oddam ci całą kasę za wygraną. 20 000. Ale tu nie chodzi o pieniądze, rozumiesz? Chodzi o to, żebyśmy zaczęli żyć jak normalni ludzie. Ty się ciągle wygłupiesz, zacznijmy żyć na poważnie. Obiecuję. To będzie ostatni wyścig. I kończę ze ściganiem. Potem już tylko rekreacja, okej? A teraz muszę gdzieś wyskoczyć. Gdzie? Przecież miałem zjeść na mieście obiad. Pamiętasz? Ale jak wrócę, to będę coś dla ciebie miał. Dzień dobry. Dzień dobry. Dzień dobry. Przyjmujecie państwo rowery w zastaw? Tak, pewnie.
super. Doprowadzona do ostateczności Wanda postanowiła wziąć sprawy w swoje ręce. Chciała odpłacić Staszkowi pięknym za nadobne. Proszę. Wyczynowy sprzęt? Tak? No ale to chyba dobrze. Jest drogi. No, trudniej go będzie sprzedać. Nie, ja bym chciała go tylko zostawić. Ale ja nie mówię o pani, tylko o nas, w razie gdyby nie odebrała pani zestawu. Nie, odbiorę na pewno, tylko proszę mi powiedzieć, ile mi pan za niego da? Jest warty jakieś 6000. Dziewczyna nie wyglądała mi na pasjonatkę kolarstwa, ale z drugiej strony zawodowe bokserki w sukienkach i na szpilkach też nie wyglądają na bokserki, a przyłożyć potrafią. Wanda. Wandziu? Jesteś, kochanie? Proszę się nie krępować, proszę sobie je odebrać. No nie, to może zaczekać. I? O, trenuje pani kolarstwo? Dużo powiedziane. Raczej amatorsko. Ciekawe, bo dzisiaj też mieliśmy klienta, który pedałuje. Bo wie pan co, bo to teraz jest bardzo popularny sport, naprawdę. Na zawodach to bywa nawet po 100, po 200 osób. Tak, ale że to niezwykłe, że akurat tego samego dnia, w tym samym miejscu, 2 kolarzy. Nie wiem, a jaki rower zostawił? Właśnie żadnego. Mówił tylko, że jeździ i że bierze udział w jakimś wyścigu, pamiętasz? Aha, o puchar prezydenta miasta. Tak jest. No, a pani nie jedzie? No nie, niestety, ja mam pilniejsze potrzeby. To co? Ile mi pan za niego da? No, bardzo dobry sprzęt. 3000. Super. Biorę. Angela, dopisz umowę. Okej, tylko dowód potrzebuję. Jasne. Proszę bardzo. Wie pan co, ja mam teraz drobne problemy finansowe w firmie, ale jak z tego wyjdziemy, to obiecuję od razu wykupić zestaw. Pewnie. Dzięki i Dziękuję. podpis tu i tu. Proszę bardzo. Dziękuję. Dobrze. To ja teraz bardzo proszę. Chciałabym wykupić od państwa moje pledy. A to jest umowa zestawu. Jakie pledy? No pledy, te z wełny czesankowej. No i przeczucie mnie nie myliło. Babka chciała nam wcisnąć nie swój rower, a na dokładkę ten koleś rano wcisnął na mnie swoje pledy. Ale nie mogę pani wydać tych pledów, bo to nie pani nam je powierzyła. Ale pledy są moje. No to w takim razie ten rower nie należy do pani. A skąd ma pani takie wnioski? Czy ma pani na to jakiś dowód? Bo ja na przykład na moje pledy mam, proszę bardzo, w postaci strony internetowej. Nie mam problemu, ja państwu zaraz wszystko pokażę. No to kim był ten mężczyzna, który zestawił te pledy? No, to jest mój chłopak. I to jest rower pani chłopaka. Nie, to jest mój rower. No, Staszek ma swój, ścigamy się razem. Tylko że on pilnuje swojego jak oka w głowie. Przywiozłam swój. Wie pani co? Proszę nam oddać tę umowę zestawu na rower, bo wycofujemy się z niej. Ale proszę pana, nie ma mowy. To, że Staszek połamał koło w swoim rowerze i zamiast zastawić swój rower, zastawił moje pledy, przykro mi bardzo, ja bez pledów nie wyjdę. Ale proszę nas nie szantażować, dobrze? Ale nie ma co się szarpać. Ja mam taką propozycję. Niech pani tutaj wróci z chłopakiem, my wydamy pani te pledy i będzie sytuacja na czysto. Mariusz niepotrzebnie się wkurzał. Moim zdaniem byliśmy bezpieczni. Dziewczyna i chłopak trzymali się w szachu, a towar mieliśmy my. Byliśmy w najlepszej sytuacji. Gdzie byłaś? Gdzie mój rower? Tam, gdzie moje pledy. Zastawiłaś go? Oszalałaś? Nie. To ty oszalałeś. Poza tym sam zacząłeś. Przykro mi bardzo. Idziemy do Lombardu. Musimy wykupić moje pledy, a umowa zestawu jest podpisana na ciebie. Dobrze, pójdziemy. Po mój rower. Ani mi się śni. Ale dlaczego to zrobiłaś? Przecież wiesz, że mam wyścig. Mam w dupie twój wyścig, już ci to powiedziałam. Dlaczego ty chcesz wszystko zepsuć? Ja chcę tylko ratować moją pracę. Nic by się nie stało tym twoim zasranym pledom. A ja stracę zawody.
Proszę, otwórz. Ja się nie będę wstydziła przed sąsiadami. Dzień dobry, Marcin Wierzbicki, komornik. Po pracy Angelika spotkała się z córką i razem miały pojechać na zakupy. No i kupimy ci buty przy okazji, bo te już są za małe. Nie chcę. No ale sama mówiłaś w zeszłym tygodniu, że te szkolne cię cisną. No ale akurat dzisiaj No chodź, pójdziemy, zrobimy sobie taki babski wypad, a potem pójdziemy na lody, co? nie mam ochoty na lody. Co ty taka dzisiaj jesteś na nie? Po prostu mam pracę z plastyki. No to zrobimy jak wrócisz. Ja ci pomogę. Nie, dam sobie radę sama. Co ci dzisiaj, Marysia, ugryzło? No, kiedy zabierzesz mnie do taty? Do taty? Ale dlaczego akurat teraz o to pytasz? No bo chcę się zobaczyć z tatą. No ale na razie to jest niemożliwe, wiesz o tym. No, dlaczego? No bo do taty to trzeba się umówić na takie specjalne widzenie. No przecież sama wiesz. A ty nie masz takiego widzenia? Marysia, to nie jest temat do dyskusji w biegu. Idziemy na zakupy czy nie? Nie, chcę do domu. Dobrze, jak sobie życzysz. Nie miałam pojęcia, co ją ugryzło. No bo przecież o widzeniu z Jackiem nie mogła wiedzieć, bo skąd? A nie chciałam jej tam brać, bo miałam pogadać z Jackiem o rozwodzie. Od roku zalega pani z ZUS-em, za mieszkanie też nie płacicie i wspólnota wystawiła rachunek. Proszę, to jest wszystko wyliczone. Mamy aż takie długi? A dlaczego ty nic nie mówiłaś? Mówiłam ci, tylko tak nie słuchasz. Ale kłócić się mogą państwo później. Proszę płacić albo dokonuję zajęć. Nie, proszę zaczekać, ja mam pieniądze. Proszę bardzo, 3000 złotych. Trochę mało, ale na pierwszą ratę może wystarczy. Tylko nie te pieniądze. One są za mój rower. Proszę nie utrudniać, bo będę musiał po policję zadzwonić. Nie, chwilka, proszę, niech pan nie dzwoni. Mamy pieniądze. 3000 złotych, może resztę udałoby się spłacić w ratach. Możemy dojść do porozumienia. Będą musieli państwo podpisać zobowiązanie. Jakoś to... Za co ja teraz wykupię mój rower? Skończ już. Następnego dnia Wanda i Staszek przyszli do Lombardu rozwiązać swój problem. Sytuacja jednak była trudna, bo nie mieli gotówki. Dzień dobry. Dzień dobry. Dzień dobry. No, witamy. Nareszcie dowiemy się, jak to z państwem naprawdę jest. No to jest tak, że mamy problemy finansowe i chcielibyśmy odzyskać swój zastaw. No to nic prostszego, wystarczy spłacić pożyczkę. No, sęk w tym, że nie mamy pieniędzy. No to nie da rady. A nie moglibyśmy się tak umówić, że wypożyczycie mi rower, ja wygram wyścig i wtedy będę miał na spłatę. Tak się nie da. Ale dlaczego? No, wygrana to 20 000. A jak pan nie wygra? Wygram. Jestem w formie, słowo honoru. Proszę pana, na słowo honoru to mnie oddawaliśmy, ani nie będziemy oddawać zastawu. Dobrze, czy jest jakiś sposób, żebyśmy mogli odzyskać pledy chociaż? Ja mam na nie kupca. A macie państwo jakieś cenne sprzęty w domu? Laptop, telewizor? Nie macie żadnego cennego sprzętu? Mamy. No to w czym problem? Tego jeszcze nie było, żeby gość chciał swój zastaw za słowo honoru. Poszlibyśmy z torbami, gdyby każdemu tak oddawać fanty. No, czasami pomagaliśmy ludziom, ale wszystko ma swoje granice. No i co teraz? Nie wiem. Przepraszam cię, to moja wina. Dobrze. Ale weź mi pomóż, proszę cię. No ale jak, skoro nie mogę wygrać wyścigu? Ja nie chcę już słuchać o tym wyścigu, dobrze? Musimy wykupić pledy i musimy coś spieniężyć. Zobacz. Przecież ja mam kupca na nie. To co? Zastawiamy telewizor i jednego laptopa, jak mówili w Lombardzie? Dobrze. Zastawiamy sprzęt, wykupujemy pledy, sprzedajemy pledy i będziemy mieć na bieżące życie i na ratę komornika. No to
To już lepiej mój rower. Nagroda w wyścigu jest naprawdę wysoka. Ale nie wiadomo, czy wygrasz. Wygram, jestem w bardzo dobrej formie. A jeżeli nie, no to zostaniemy z niczym. To znowu zostawimy rower. Nie kombinuj. No dobrze. Wykupimy twoje pledy. Proszę pooglądać, ja zaraz przyjdę. Angela, jak tam Drozd się sprawuje? No co, no, zrobił, co miał zrobić i czekam na termin rozprawy. Mąż wie? Podobno wie. Muszę to z nim przegadać. Jutro mam widzenie. Zabierasz Marysię? Nie. Pewnie będzie awantura i nie chcę jej w to mieszać. Wiesz, może przy niej by się hamował. Nie zaryzykuję. Zresztą to może się odwrócić przeciwko mnie. Ona jest bardzo za Jackiem. Ale to się może zmienić. Wątpię. Naprawdę z nią będzie mi trudniej niż z nim. Zresztą wolę się użerać z moim mężem i z jego koleżkami, co mnie nachodzą, niż z własną córką. Jakby co, mogę ci pomóc z tymi koleżkami. No niby jak co? Będziesz ich bił? Jak będzie trzeba. Proszę cię, przecież ty nie wiesz, o czym ty mówisz. Ja nie chcę cię mieć na sumieniu. Mariusz trochę mnie denerwował swoją nadopiekuńczością. Chociaż muszę przyznać, że pomógł mi, polecając tego prawnika. No, szybko się pan uwinął. Postanowiliśmy z dziewczyną działać. I co, chce pan odebrać te pledy? Nie. Ustaliliśmy, że odbieram rower. No, jeśli ma pan wystarczającą ilość fantów, żeby go wykupić. Trochę tego mam. Telewizor, 2 laptopy, trochę sprzętu AGD. Dobrze, to proszę wykładać. Policzymy. Nie widziałem niczego podejrzanego w tym, że facet przyszedł po wykup roweru, który zastawiła jego dziewczyna. W końcu widziałem ich rano w dobrej komitywie. Gdzie są moje pledy? Jednak wykupiłem rower. Co zrobiłeś? Kochanie, to jest najlepsze rozwiązanie. I gdzie jest mój laptop? Zostawiłem oba nasze kompy, żeby móc wykupić rower. Ty jesteś nienormalny, ty wyniosłeś więcej sprzętu z domu, żeby przynieść ten zasrany rower? Ale będzie dobrze, zaufaj mi. Jak mam ci zaufać, jak mnie ciągle okłamujesz? Ja jestem na dzisiaj umówiona z klientem, mam sprzedać te pledy po południu. Ale masz internet w telefonie. Ale nie mam pledów! Będziesz miała. Umów się z klientem po weekendzie i wszystko będzie git. Zejdź mi z oczu. Wynoś się, nie chcę cię widzieć. Mimo awantury z Wandą, Staszek nie zamierzał rezygnować ze swoich planów. Był zdeterminowany, by wygrać wyścig. Tymczasem Wanda wróciła do Lombardu walczyć o swoje. Miała na to popołudnie nagranego klienta na swoje pledy i chciała ubłagać Mariusza i Angelikę, żeby jej pomogli. Dobrze, a ja zapytam. Tak, ja ci dam znać, jak się czegoś dowiem. Muszę kończyć, pa. Dzień dobry. Dzień dobry. Mój chłopak mnie oszukał. No tak, miał przyjść do państwa i wykupić moje pledy, prawda? A wyniósł mi cały sprzęt z domu i wykupił swój rower. No ale nam powiedział, że to za pani zgodą. No ale was też oszukał, bo on ma, nie wiem, bzika na punkcie tego całego wyścigu. On jest przekonany, że go wygra. No to nie wiem, teraz pozostaje trzymać kciuki, żeby mu się udało. Proszę pani, ale ja mam kupca na 5 pledów. Jeżeli mnie wypożyczycie, to ja je sprzedam i wykupię cały zastaw. Ale już tłumaczyłem pani chłopakowi, że nie wypożyczamy zastawionego sprzętu. Proszę pana, ja rozumiem, jeżeli pan mi nie wierzy, proszę bardzo, to jest mail z rozmową z moim klientem z dziś rano. To jest rozmowa z dziś rano. Dobrze, jak będzie pani miała pieniądze, to wydam pani te pledy. Dobrze, a wydanie mojemu chłopakowi roweru, gdzie ja podpisałam umowę zastawu, to jest super, tak? Wy nie traktujecie mnie poważnie. Dosyć tego. Oboje nas kantujecie. Jak przyniesie pani pieniądze, wydam pani te pledy, inaczej nie. Ale Mariusz, pani rzeczywiście ma na dzisiaj umówione spotkanie z tym klientem. Powiedziałem nie. Współczułem dziewczynie, że ma faceta palanta, ale ich spór to była ich prywatna sprawa. Nie mogłem wydać jej pledów bez pieniędzy i koniec.
Cholera, ale mamy bałagan z tymi klientami. No, daliśmy się oszukać i jemu, i jej. No, mam nadzieję, że nie będzie z tego kłopotów. No, ale w sumie dziewczyna miała rację z tymi pretensjami, bo umowa zastawu roweru była na nią. No, ale to nie był jej rower. To tak jak kradziony. No, ale pledy też nie były jego. To też jak kradzione. A niech to sobie sami rozstrzygają. No, tylko szkoda mi tej dziewczyny, no bo faktycznie miała umówionego na dzisiaj klienta. No i co poradzić? Trudno. C'est la vie. Chodź, idziemy już. No, jeszcze chwilę zostanę. Halo? Tak, dzień dobry. Z tej strony Angelika Zawadzka, z Lombardu. Chciałabym się z panią spotkać. Nie mogłam się pogodzić z postawą Mariusza. On nie miał chęci pomagać tej dziewczynie, ale ja miałam plan, jak to zrobić. Mariusz? A co ty tu jeszcze robisz? Pomyślałem, że może podrzucę cię do domu. Nie, wiesz co, ja jeszcze mam tutaj sprawę niedaleko. Tak? Dobra, to na razie. No, cześć. Nie wiem, jak pani dziękować. Podziękuję pani, jak wszystko się powiedzie. To co, umówiła pani tego klienta? Tak, tak jak pani kazała. Dobra, to zapraszam. Wszystko musiałam zrobić za plecami Mariusza, bo już nie chciałam się z nim handryczyć. Tak to wymyśliłam, że Lombard nie powinien nic stracić. No coś się spóźnia ten pani klient. Ja wiem, ale ja tak późno dałam mu znać. No tylko, Pewnie że... nie może trafić. No ja też nie mam całego popołudnia. Ja wiem, przepraszam. On na pewno przyjdzie. No to rozliczy się pani z nim, później spłaci pani pożyczkę z odsetkami i oficjalnie rozwiążemy umowę lombardową. Oczywiście. Dziękuję pani bardzo, naprawdę. No ja po prostu nie lubię, jak faceci nas wykorzystują. Tak. Staszek zachował się jak świnia. Pojechał trenować. Dupek. No ale co, no? On ma jakieś szanse wygrać ten wyścig? No niby ma. Kilka już wygrał, tylko że to nie to chodzi. Całe nasze życie kręci się wokół jego startów. Ja już mam dość, to jest koszmar. Dzień dobry. Dobrze trafiłem? W sprawie pledów. Tak, to tutaj. No i wszystko się powiodło. Ale na miejscu tej dziewczyny to bym się zastanowiła, czy dalej chcę być z takim egoistą jak ten jej facet. Do widzenia. Będę się odzywał w sprawie kolejnych wyrobów. Do widzenia, tak, proszę dzwonić. Słyszała pani? Może kupi więcej? Boże, ale mi pani szczęście przyniosła. Naprawdę jest pani niesamowita. 60 zł. Jasne. Wanda po powrocie do domu postanowiła zrobić porządek ze swoim związkiem z nieodpowiedzialnym partnerem. Wanda? Poprawiłem się o 2 minuty. To chyba z tych nerwów. Chyba musisz mnie porządnie wkurzyć przed zawodami. A teraz? Mogę cię wkurzyć? A co ty robisz? Pakuję cię. Co, ty zwariowałaś? Nie, już dawno powinnam była to zrobić. Ty, no nie wygłupiaj się. Aha. Jak będziesz wychodził, to nie zapomnij swojego roweru, bo do walizki się nie mieści. Wanda, proszę cię, zastanów się. Możesz sobie nawet z nim sypiać. Daj mi spokój. No ale przecież się kochamy. Ty kochasz tylko swoje kolarstwo. Myślisz, że coś nas łączy? Wszystko? Nic. Łóżko to za mało. Nie mów tak. Staszek, my tylko ze sobą pomieszkujemy. Mijamy się, rozumiesz? Każdy z nas ma swoje życie, a do tego wszystkiego to ja nas utrzymuję. Wanda, ale ja cię kocham. Przestań się wygłupiać. Nigdy się dla ciebie nie liczyłam. Nieprawda. Staszek,
Zejdź mi z oczu, proszę cię. Ja nie mogę być z kimś, dla kogo nie liczy się to, co robię. Następnego dnia Angelika miała wyznaczony termin widzenia z mężem w więzieniu. Z radia w samochodzie dobiegała relacja z wyścigu, w którym startował Staszek. Jak mnie słyszysz? Halo, słyszycie dobrze? Chociaż wokół panuje wrzawa kibiców. Atmosfera nie do podrobienia. Emocje sięgają zenitu. Właśnie przepchnęła w oknie niewielka grupa uciekinierów, która systematycznie powiększa swoją przewagę nad peletonem. Najmocniejszy wydaje się fenomenalnie dysponowany Staszek Wodzicki. Marysia, co ty tutaj robisz? Chcę się zobaczyć z tatą. Ale nie ma takiej opcji. Chcę się zobaczyć z tatą. Nie możesz mi zabronić. Dlaczego nie powiedziałaś mi, że mamy widzenie? Ale skąd ty to w ogóle wiesz? Widocznie nie jestem taka głupia. Marysia, nie możesz ze mną iść. Dlaczego? Bo chcesz się rozwieść z tatą? Tak właśnie dlatego. Chcę porozmawiać z tatą. Marysia, ale to nie jest miejsce na takie kłótnie. Maryśka, Byłam wściekła. Zastanawiałam się, skąd Marysia wiedziała o widzeniu. Ja na pewno jej nie mówiłam. Nie było czasu tego wyjaśniać. Marysia i Jacek bardzo się cieszyli ze spotkania. Angelika miała w tej sytuacji związane ręce. Zastanawiała się, jak przeprowadzić z mężem rozmowę o rozwodzie. Tęskniłeś za tatą? Tak, bardzo. To dla ciebie. Jaka ładna. Sama zrobiłaś? Tak, na zajęciach plastycznych. Dziękuję, że o mnie pamiętałaś. Wiem o papierach rozwodowych. Proszę cię, nie róbmy tego. Jacek, to nie jest dobry moment. Daj mi szansę. Podaj mi chociaż jeden powód. Marysia, chociażby ze względu na nią. Jacek, nie teraz. Ja nie chcę o tym rozmawiać przy dziecku. No dlaczego nie? To jest też jej sprawa. Ty wiesz, Marysiu, że mama chce się ze mną rozwieść? Tak, wiem. Mama już nie chce, żebyśmy się spotykali. Nie opowiadaj bzdur, nie utrudniam ci kontaktów z dzieckiem. Nie zostawię. Nie wykorzystuj dziecka. To daj nam szansę. Ty sam nam jej nie dajesz. Ja nie chcę mieć męża kryminalisty. Ja się zmienię, przysięgam. Odetnę się od wszystkiego, tylko muszę stąd wyjść. Akurat. Angela, świadomość powrotu do was pozwala mi tu nie ześwirować. Kocham cię. Proszę cię, nie rób tego. Jacek zasłaniał się dzieckiem. Nie miał skrupułów, tylko grał na emocjach Marysi. Byłam wściekła, ale nie mogłam nic zrobić. Chciałam mu wygarnąć, ale musiałam się hamować przy córce. Skąd wiedziałaś o widzeniu? Po prostu wiedziałam. To nie jest odpowiedź. Marysia, coś przede mną ukrywasz. Ty też chciałeś w tajemnicy pójść do taty. No bo mieliśmy z tatą porozmawiać o poważnych sprawach. Ale ja też mam coś tutaj do powiedzenia. To też jest mój tata, nie tylko twój mąż. To zawsze będzie twój tata. Tylko ja nie chcę, żeby to był mój mąż. Ale dlaczego? No bo tata koleguje się z podejrzanymi typami. On się zmieni. Ale ja w to nie wierzę. Mamusiu, proszę, daj mu szansę. On naprawdę chce się zmienić. Marysia próbowała i groźbą, i prośbą, a ja nie mogłam się na to zgodzić. Nie mogłam być zakładnikiem własnego dziecka. Czułam, że schody dopiero się zaczynają. Następnego dnia Angelika zdecydowała się podzielić swoimi rozterkami z Mariuszem, który siłą rzeczy stawał się jej najlepszym powiernikiem. Zastanawiam się, skąd Marysia dowiedziała się o twoim widzeniu z mężem. Nie wiem, albo podsłuchała moją rozmowę telefoniczną, albo... Nie wiem. W każdym razie pewnie za słabo się pilnowałam. Więc co teraz zrobisz? Marysia bardzo kocha Jacka. A on to sprytnie wykorzystał na swoją korzyść. Cwaniak. On też bardzo ją kocha. Nie odpuści. Nie ma szans. No, w sądzie nie. Ale Marysia naprawdę za nim tęskni. Oni są ze sobą bardzo związani. Możesz jej powiedzieć, że nie straci kontaktu z ojcem. I tak dalej, i tak dalej. No, albo odpuścić. No, chyba żartujesz. Jacek powiedział, że zmieni się. On cię przeczeka. A potem jak wyjdzie, zrobi to samo. No, ale boję się, że stracę córkę, a
Nie zyskam w zamian spokoju. No, on powie ci cokolwiek będziesz chciała usłyszeć. Jak wyjdzie, będzie robił dokładnie to samo, bo nic innego nie umie. Cokolwiek nie zrobię, to jestem w dupie. Ja nie uważam, że powinnaś rezygnować z tego rozwodu. Jeżeli teraz do niego wrócisz, to potem trudniej ci będzie od niego odejść. Chciałem pomóc jakoś Angelice, ale zrobiłem już wszystko, co mogłem. Teraz decyzja należała do niej. Ale rezygnacja z rozwodu to byłby zły krok. Dzień dobry. No, dzień dobry. Dzień dobry. Widzę, że karuzela zaczyna się od nowa. Nie, przyszedłem zostawić rower i odzyskać resztę sprzętów. Kończę karierę sportową. Poczułam satysfakcję, kiedy ten facet przyszedł z rowerem. Pomyślałam, że może jednak poszedł po rozum do głowy i zacznie wreszcie cenić swoją dziewczynę wyżej niż to głupie kolarstwo. Tak, rower już znacie. Cena może być ta sama, co ostatnio. Chwileczkę, nie tak szybko. Najpierw zacznę, czy czegoś pan nie popsuł w czasie wyścigu. Niech pan sprawdza. A słyszałam, że pan wygrał ten wyścig. Mówiłem, że wygram. No i co na to dziewczyna? Pracuję nad tym. Chyba wszystko gra. Przepraszam, że was oszukałem. My nie straciliśmy. Dziewczynę niech pan przeprasza. Taki mam zamiar. Co, postawiła pan warunek, że ma się pan pozbyć tego cacka? Nie, sam tak uznałem. Wanda jest dla mnie najważniejsza. To był mój ostatni wyścig. No a co z pieniędzmi z wygranej? Spłaciłem już komornika, więc przyszedłem teraz odebrać resztę swoich sprzętów. No i co, pan myśli, że to wystarczy, żeby odzyskać dziewczynę? Może nie wystarczyć. Ale mam plan. To ja pójdę po zestaw. A w tym czasie ja chciałbym zobaczyć jeszcze jedną rzecz. Facet mnie zupełnie zaskoczył. I tym razem pozytywnie. Może jednak nie był takim dupkiem, jak myślałam. W każdym razie spodobało mi się to, co zrobił. Staszek zwrócił Wandzie wszystkie zastawione w lombardzie przedmioty. Szykował też dla niej niespodziankę. Co tu robisz? Co, włamałeś się? Zapomniałaś odebrać mi klucze, więc wszedłem. To teraz mi oddaj. Odkupiłem sprzęty. Masz laptopa i telewizor. Wygrałem wyścig i spłaciłem komornika. Wiesz co, niepotrzebnie się wysilałeś. Wanda, proszę, daj mi szansę. Staszek, ale my już rozmawialiśmy o tym. My nie mamy nic ze sobą wspólnego, rozumiesz? Każdy z nas żyje swoim życiem. Ja zostawiłem rower. Skończyłem z kolarstwem. Ty jesteś dla mnie najważniejsza. Dobrze, i ile wytrzymasz bez tego roweru, co? Miesiąc, 2. Nie będę już jeździł wyczynowo. Tylko na wycieczki i to z tobą. Poza tym... ja mam coś dla ciebie. Wyjdziesz za mnie? Staszek, ja marzyłam o tym. Ale kiedyś. Wandziu, nie odtrącaj mnie. Czy to oznacza, że się zgadzasz? Więcej informacji o serialu na naszej stronie, na Facebooku i Instagramie. A w następnym odcinku klient Dawid posuwa się do ostateczności, by zdobyć pieniądze na operację swojej córki. Chcesz ją sprzedać? To ostatnia cenna rzecz, jaką posiadamy. Przecież przyrzekałeś, że tego nie zrobisz. Beata niepokoi się o męża. Boję się o niego, bo ostatnio zrobił się jakiś taki rozrzutny. Wiesz, ja rozumiem pomoc choremu dziecku, ale no przecież sam wiesz, to może być jakiś przekręt. Kazimierz zostaje ukarany przez Urząd Skarbowy. Będzie musiał pan zrobić dopłatę należnych podatków plus odsetki.